Tuż przy zamku, na powierzchni ponad 156 hektarów, rozpościera się zabytkowy park przyrodniczo-krajobrazowy założony w XVIII wieku. Składa się z 3 części: parku zamkowego, parku dworcowego i dzikiej promenady, czyli zwierzyńca. Od głównej fasady zamku rozchodzą się 3 aleje. W XIX wieku nadano mu charakter parku angielskiego. Środkowa aleja została zastąpiona rozległą polaną wychodzącą na stawy. Pojawiły się liczne malownicze skupiska drzew i krzewów, łąki, stawy, łukowate mostki. Nasadzono dęby, kasztanowce, cisy, buki. Charakterystyczne są przepięknie kwitnące wiosną rododendrony i azalie. Park zamkowy był niedostępny dla publiczności. Dopiero na początku XX wieku udostępniono główną aleję, która prowadziła do kościółka świętej Jadwigi. Do dobrego tonu należało wybrać się na niedzielny spacer wraz z rodziną. Zacni obywatele miasta spędzali tu niedzielne popołudnia. Żubr stał się symbolem Pszczyny. Dlaczego? Dlatego, że w Pszczynie znajduje się pokazowa zagroda żubrów. Hodowla pszczyńska jest najstarszą hodowlą żubrów na świecie, a żubry tu hodowane odegrały i nadal odgrywają najważniejszą rolę w ratowaniu tego gatunku przed zagładą. Żubr jest największym zwierzęciem lądowym naszego kontynentu. Osiąga on nawet 2 metry wysokości w kłębie i wagę nawet 900 kg w wieku 17 lat.
Gatunek ten nadal wymaga aktywnej opieki i odpowiedzialnej kontynuacji procesu przywracania go dzikiej przyrodzie. Żubr jest gatunkiem narażonym na wyginięcie, ściśle chronionym w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Jak żubry znalazły się w Pszczynie? Żubry do Lasów Pszczyńskich przyjechały w roku 1865 z Puszczy Białowieskiej. Car Rosji Aleksander II w zamian za stado jeleni podarował księciu Janowi Henrykowi XI jednego byka i 3 krowy. Dzisiaj z żubrem można spotkać się właśnie w pokazowej zagrodzie żubrów. W dzikiej scenerii parku znajdziemy nie tylko żubry, ale także daniele, jelenie, sarny, które to znalazły swoje ostoje pośród starych dębów, buków i grabów. Witamy w Biurze Informacji Turystycznej w Pszczynie. W naszym biurze zajmujemy się obsługą turystów, obsługą mieszkańców również. Pomagamy ludziom, którzy szukają ciekawych zabytków, którzy szukają informacji, wskazujemy drogę, mamy tutaj materiały, mamy foldery, które chętnie rozdajemy naszym gościom. I mamy sklepik z pamiątkami, gdzie można znaleźć jakieś drobnostki, jakieś drobiazgi, interesujące rzeczy, bibeloty związane z pszczyną, między innymi naszego żubra pszczyńskiego, który jest takim bardzo charakterystycznym zwierzęciem na ziemi pszczyńskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Znajdujemy się teraz na pszczyńskim rynku w lokalu, proszę powiedzieć jakim. Księżyce, delikatesy i spytulenia, skład produktów regionalnych kolonialnych. Tutaj przed nami pan Józef Przybyła, właściciel, pomysłodawca tego tutaj pięknego miejsca. Proszę nam powiedzieć, w czym się Państwo specjalizujecie? Naszym takim pomysłem i inicjatywą było założenie sklepu, który kojarzy się przede wszystkim z naszymi pszczyńskimi nalewkami, alkoholami regionalnymi oraz produktami przetworów owocowo-warzywnych. Czy którąś z tych nalewek mógłby Pan szczególnie polecić? Taką nalewką pierwszą, która zainicjowała mój pomysł, był pszczyński krupnik Frykiego. Historia się wywodzi sprzed II wojny światowej, gdzie w kamienicy w restauracji Frykówka było prowadzone karczma i sklep kolonialny
i tam ostatni właściciel sprzedawał na kieliszki pszczyński krupnik. Receptura jest bardzo zbliżona i dostała nagrodę w 2013 jako najlepszy produkt regionalny na targach w Polakach w Poznaniu.